Sorry, że wcześniej nie odebrałam, ale jestem na Fuerteventurze w Caleta de Fuste, ale jest tu przepięknie. Sama musisz zobaczyć. Zresztą zobacz. No tak, film. Oglądaj. Moi kochani, jestem na lotnisku już. Teraz kierujemy się do wejścia, żeby zrobić sobie odprawę, przejść przez bramki i tak dalej. Trochę się stresuję, ale wiem, że dam radę. Mam nadzieję, że odczuwacie ten stres razem ze mną. Moi kochani, przeszłam przez bramki, no ale to, co się martwiłam najbardziej, to przejście przez bramki bezpieczeństwa. Teraz to już będzie luzik, czekamy, oczekujemy za samolotem. Mam 2 godziny. Oczekiwania. Będzie dobrze, wierzę. Tutaj oczywiście pada, ale słońce też świeci, więc nie jest najgorzej. Byle żeby świeciło słońce i nie padało, gdy będę wsiadać do samolotu, bo to będzie kolejny vlog, do którego wsiadam do samolotu i pada. Jestem już w hotelu, moi kochani. Już otrzymałam kartę do hotelu. I już się zestresowałam trochę, ale właśnie idziemy do hotelu, do pokoju. Mamy pokój 0101, znaczy 301 jest. I wchodzimy i to będzie też reakcja na pokój z wami. Ja go widziałam, co prawda, ale nie wiem jak na żywo, wiecie jak to jest. O, otworzyły mi się od razu drzwi, super. Okej, ale fajnie, Nie wiem jak to opisać, bo to są moje ogólnie kolory, turkus i te sprawy. Dobra, od początku. Zaczynając od wejścia, jak widzicie, tutaj jest taki przedsionek, jakiś tam safe i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. Tutaj widzę już szafę, bo mi się świeciła przed chwilą, więc mamy szlafrok. Mega, zajebiście ogólnie. Ładna szafa podświetlana. Pochowam rzeczy, nie mówię, że nie. Tutaj mamy telewizor. Tu mamy piękne łóżko. Tylko dla mnie. Mamy piękne łóżko. Jakaś tam szafeczka, ktoś kabelka zapomniał, albo już on jest wmontowany. Fajnie, fajna akcja. I mamy łazienkę. I powiem wam, że ta łazienka nawet. Ręczniczki, papucie, to sama, wiesz? Ja nie mogę. Jakieś tam mamy żele i tak dalej. Prysznic wielki ogólnie, także mega spoko. No i toaleta. No jaram się. Niesamowicie się ogólnie jaram, no bo jednak wiecie, to są pierwsze wakacje, gdzie jestem sama. Do 21 mam kolację, więc jeszcze zdążę, bo dopiero była od 20, od 18, przepraszam. Mamy oczywiście tutaj biureczko, lodóweczkę. Oczywiście pewnie płatne wszystko, coś tak sądzę, chociaż nie wiem. Ale tak mi się wydaje, że wszystko płatne będzie, co w lodówce, ale to się myślę, że ogarnię później. Mamy all inclusive ogólnie, więc nie jest źle. W ogóle jakie piękne lampy. Przepiękne. No i tutaj mamy czajniczek, telefonik. Dobra. Idziemy na balkon. Of course, że idziemy na balkon. To jest logiczne. W ogóle kobitka mi powiedziała, że jest między 7 a którąś tam godziną, a 11 chyba Polka tutaj, więc mega zajebiście. No i jesteśmy. Ale niesamowicie w ogóle. Zobaczcie, bo wiem, że mnie nie widać, ale no jak zwykle kamera nie odzwierciedla. To jest ulica, tam gdzieś jest morze i tam pójdziemy jutro, już dzisiaj nie będziemy tam jest centralna ulica, to już wiem, bo jechałam taksówką, to widziałam, dzisiaj już jeszcze tam pójdziemy. Tam pięknie wzgórza w ogóle świecą. No i to jest taki balkonik. Ciepły, fajnie w ogóle jest na dworze, jest tak przyjemnie, że ja ogólnie w tym płaszczu, co teraz jeszcze chodzę, to ja po prostu się spociłam, nie? Wsiadając do taksówki, także no ale wiecie jak jest. Dobra, jestem podjarana. Dzwonię do mamy, że jestem na miejscu. No i co? I będziemy się wybierać, myślę, na kolację. Ale to już bez was, chciałabym ten dzień już spędzić tylko dla siebie, a jutro myślę, że zaczniemy sobie podróżować trochę tu i tam.
Cześć moi kochani, to pierwszy pełen dzień w Hiszpanii na Fuente. I wam powiem, że dopiero co wstałam, znaczy się już nie śpię od 6 w sumie, ale dopiero teraz wstałam z łóżka. Trochę mnie gardło boli, co prawda, ale damy dzisiaj radę. Słuchajcie, zaraz będę się szykować, żeby iść na śniadanie, bo z tego co widzę z mojej tutaj kartki z śniadaniami mam od 8 do 10:30, a mamy godzinę 8:30. Także dobrze by było się ogarnąć. Jeszcze nie wiem, co na siebie ubiorę, tak myślałam, mam ogólnie uszykowane spodnie, ale takie wiecie, bardziej letnie. Chodźmy na zewnątrz. Ale ciepło. Ja wam powiem, że jest mega fantastycznie. A widok tutaj, że tam jest ocean, a to jest mój widok. Tam jakieś góry piękno, o Jezu, jak to przepięknie wygląda. Jest wiecznie, nie mówię, że nie, ale jesteś ciepło. Jest naprawdę ciepło. Pogoda? No taka, wiecie, jak na razie to jest mega. Zobaczymy jeszcze, co to będzie później. Idę się zaraz kąpać, także lecimy na śniadanie. Tylko że nie chcę chyba was brać na śniadanie, bo to tak trochę głupio. A idę się kąpać. No i umyta. Czas się ogarnąć. Moi kochani, wróciłam z śniadania. Mam do zobaczenia jedno miejsce, które jest niedaleko, a chciałabym je bardzo zobaczyć. Moi kochani, właśnie wyruszam w podróż, bo mam jedno miejsce takie mega instagramowe, które bym chciała odwiedzić. Jak widzicie, jest piękne dzisiaj słoneczko, tutaj takie klify, a ja mam tutaj trasę już wyznaczoną, dokąd musimy dojść. Piękny dzień, mam nadzieję, że się nie spalę w tym słońcu za bardzo. Jednakże z drugiej strony chciałabym, ale nie wzięłam żadnego kremu do smarowania. Przepraszam dziewczyny, jeśli to oglądacie. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? Kochani, myślałam, że to dalej będzie, a okazuje się, że przyszłam dosłownie 5 metrów, nagrałam kilka urywek tak naprawdę schodzenia i zobaczcie, że to już się tam znajduje, tam jest kilkanaście osób, ale mi to totalnie nie przeszkadza, bo obstawiam, że może być jeszcze więcej. Zobaczcie te baseniki takie małe. Jak nie ma takich fal, wchodzisz i się kąpiesz normalnie, ale piękna woda, taka turkusowa. A tam zobaczcie te widoki. Pustynia, góry i samoloty, które lądują niedaleko. Ja mam do lotniska 12 minut. Ten basen ogólnie jest zakryty, ale tu ludzie normalnie wskakują i pływają normalnie. To jest niesamowite. No teraz akurat są duże fale, ale na zdjęciach wyglądają one świetnie. Jest klimacik. Nie mówię, że jest naprawdę piękny. A breeze that makes you high. We'll be up till late tonight. Love gets another chance. Dzisiaj, moi kochani, mam dwa takie zadania. Po pierwsze, iść na plażę, w którym się teraz kierujemy, i dotknąć wody, zobaczyć, czy jest ciepła, czy jest zimna. Musimy załatwić jeszcze długopisy i magnesy dla moich znajomych. I teraz tak, poprzednio kierowaliśmy się w tamtą stronę, żeby zobaczyć właśnie te klify i tak dalej, ten basen instagramowy, że tak powiem. Teraz się pokierujemy w drugą stronę. Wiem, że tutaj są jakieś tam bary, nie bary, drinki, jedzonko, restauracje.
Chociaż bym chciała w jeden, myślę, ostatni dzień sobie pozwolić na hiszpańską kuchnię i coś sobie dziabnąć takiego dobrego. Jeśli się zastanawiacie, jak wyglądają w Hiszpanii święta, no to wam powiem, że w nocy, i teraz zobaczycie klip, że właśnie w nocy świeci ta choinka. Także starają się. Nawet jeśli jest tutaj słoneczko, są palmy i tak dalej, to naprawdę dają radę. W ogóle taka moja nostalgia, właśnie słucham muzyki bardzo starej i mega mi się wspomina lato jeszcze w Polsce, jak chodziłam sobie takie na spacerki, czy jak nie jeździłam wiecznie autem. Lenistwo, totalne lenistwo. A jak będę zmęczona, będę dychać wam, to przepraszam was z góry, ale no często nie chodzę. Na każdym kroku możecie zobaczyć kaktusiki. Oprócz palm oczywiście kaktusy, które rosną wszędzie i są różne rodzaje kaktusów, które są po prostu piękne. A ci, co nie wiedzą, no to akurat kaktus to mój ulubiony kwiat. Może dlatego właśnie, że nie trzeba go jakoś często podlewać. Nawet mam w domu fajne, ładne kaktusiki. Nie się otwierają, no bo nie ma co ukrywać. Jeszcze nawet nie ma 11. Sanderka, vlogerka rano wstaje. No i moi kochani, jesteśmy przy sklepach Dior, ale to jest taki jakby deptak. Zabrakło ci butów? Możesz kupić. Wczoraj jak szłam tędy wieczorem, to wszystko tak pięknie nie wyglądało jak w tym momencie. Tutaj dziewczyna robi właśnie warkoczyki. Przed nami zaraz plaża, ale przed tym jeszcze boiska do koszykówki, do tenisa i tak dalej. No wyjdziemy takim deptaczkiem. No, oczywiście tutaj też są hotele różne. No i moi kochani, dochodzimy już do plaży. I tak jak mówiłam, to są wszędzie kaktusy. To już nie palmy, to kaktusy. Wielka plaża. Wielka. I mogę tylko jedno powiedzieć, czuję, że się piecze. Fajnie, że to są właśnie takie deski poprowadzone przez całą plażę, bo ludzie jeżdżący z wózkami czy coś mogą się sobie normalnie przejechać. Są budki, lody, szejki. Fajnie. Ogólnie plaża pusta. Jestem aż w szoku, że aż taka pusta. No i szlak trafił. Gąbeczka. Zgubiłam gąbkę od słuchawki. Czy ja teraz naprawdę muszę jej szukać? No widocznie znalazłam. Dobrze, że się cofnęłam, bo w tym piasku już później bym nie znalazła. Oczekiwanie za falą. Ja mam, że ja bliżej podejdę, ona sama przyjdzie, widzicie? Ej, ciepła! Ciepło! O nie! Wiedziałam. A tam już pan się kąpie. Zobaczcie, co tutaj znalazłam. Takie kwiatki, ja nie wiem, jak one się nazywają, ale one wyglądają dosłownie, jakbym była na Hawajach, nie? Przepiękne są. Może pomyliłam kraj. Jestem na Hawajach. Nie, to był hit w ogóle, jakbym poleciała sama na Hawaje. Co nie mówię, że to się nigdy nie wydarzy, bo może właśnie kiedyś się wydarzy. Myślę, że przez to, że zrobiłam ten pierwszy krok i sama wyleciałam, myślę, że spowodowało to, że będę częściej wylatywać sama. Dzień dobry moi kochani, to jest dzień drugi naszego pobytu na Fuerteventurze i chciałabym wam powiedzieć, że właśnie kieruję się do apteki, bo mam zawalone gardło. Właśnie tak. Przez północy nie mogłam spać, tylko i wyłącznie dlatego, że nie mogłam przełykać śliny i jak przełykałam, to mnie to strasznie bolało. Kupić sobie jakieś tabletki. No nie sądziłam, że
Akurat na wyjeździe się może coś mi dziać. Kurde. Aptekę mam tam. Także zobaczymy, co dostanę i ile zapłacę. I czy mi pomoże, bo to jest przede wszystkim. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze i dbajmy o nie. Systemowa pomyłka, to co szłam, nie było to apteką, a kliniką 24 godziny na dobę. Właśnie, pokażę wam ten piękny widok tutaj. To jest przepiękne. Mamy ulicę, która wygląda tak. Czuję się trochę, jakbym była w Stanach Zjednoczonych z tymi palmami, znaczy w Miami, nie? No bo tak to wygląda trochę, ta ulica. Bardzo ładna. Moi kochani, mamy to. Strefen, czy jakoś. No coś typu streptease. Wiecie, jak śmiesznie jest iść do apteki, gdziekolwiek i powiedzieć im: sorry, nie znam angielskiego ani hiszpańskiego, ale to jest mocne. Muszę się jakoś dogadać w każdym kierunku. Tylko że wiecie, jak to jest. Można się dogadać po prostu na migi i też jest spokojnie. Ogólnie twierdzę, że hiszpański jest łatwy. Da się tego języka łatwo nauczyć i moim zdaniem powinnam się go uczyć, patrząc na to, że za każdym razem jak gdzieś lecę, to lecę przeważnie do Hiszpanii. Gdybym wiedziała, że zacznie się od Barcelony, a potem będę dalej podróżować po Hiszpanii, już bym język umiała. Perfekto. Wracam do domu, biorę tabletkę. No i co? Idę odłożyć niektóre rzeczy i może gdzieś na miasto wyjdę. Co? I bet your heart skips a beat when you see something that reminds you of me. Baby, when you Przepiękny jest. Jak se kicnął. Słodziaki. A dzisiaj wiatr, mam nadzieję, że mnie suszycie. Kijowo zinie. Sorry, moi kochani. Słuchajcie, dzisiaj się kierujemy do następnego miasta. Trochę mamy do przejścia. No już zwiedziłam to, co miałam zwiedzić, no to mówię, idę, nie? Także idziemy, bo tam już wczoraj byliśmy. Się w tamtą stronę. Trochę kawałek mamy, ale chcę zobaczyć, co tam ciekawego jest. O ile coś ciekawego jest. Nie no, kurde, jest mocno. Jesteśmy na Fuenta, Ventura. Musi być coś ciekawego. Nie tylko pieski. Prawda? Moi kochani, dochodzę do miasta, ale tak wieje, że to jest takimi małymi krokami, bo naprawdę nie da się normalnie iść i do was gadać. Tak wieje. No nie da się, idę bokiem. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Moi kochani, doszłam do tego miasteczka. Piękne domki. Przepiękne, ja bym to mogła zamieszkać ogólnie. Bardzo ładne. Tylko strasznie wieje. Zastanawiam się, co jest w tym mieście ogólnie. Tak. Serio. Bo mam wrażenie, że te wszystkie domy... Nie mam wrażenia. Jestem pewna, że one są puste. Czy ja mogę tu zamieszkać? Ja się zgłaszam. Są puste. W ogóle to miasto jest takie opustoszczałe. Nie wiem, jak to nazwać. Właśnie jest niby budownictwo, ale tutaj nic nie widzę takiego ciekawego oprócz lotniska, które jest niedaleko, ponieważ samolot wylatuje. Ej, ogólnie przeszłam się przez
kawałek miasta i zobaczyłam piękne domy tutaj. One są tak niezadbane, że jakby w ogóle nikt tam nie mieszkał. I pewnie nikt nie mieszka. Zobaczcie. Tam są góry, tam jakieś miasteczko, ale jest on daleko, więc nie przesadzajmy. Moje nogi są super, ale bez przesady. Always such a cool guy, new life, new clothes, but baby. Kolejny dom, który ma zbite okno. Jest w stanie po prostu fatalnym stanie jest. Zobaczcie, okno zbite. Kurde, co jest w tym mieście nie tak? Co? Ja muszę o tym poczytać, po prostu jak wrócę, to muszę poczytać. Muszę poczytać o tym mieście, bo czuję się, jakbym była naprawdę w opuszczonym mieście. Czuję się, jakbym była na Księżycu. Idę sobie i pod nogami mi tej idzie wiewióra. Pani wiewiórko, odwróci się pani czy nie? Nie chcę cię straszyć. Ty mnie wystraszyłaś. Właśnie. No bo wiecie, chodzą tutaj ptaki. Myślałam, że to ptak. Potem pomyślałam, że to szczur mi łazi pod nogami. A okazało się, że to tylko wiewióra. Wiewióry gaciak mam. Aha. Nie znacie? No to zaraz poznacie. Wiewióry w gaciach mam! Ruszę się jakby miała wiewióry w gaciach. Wiewióry w gaciach mam! Powiedz mi proszę, czemu skaczesz tak? Kochają one orzechów smak. Zobaczcie, już jestem tak blisko miasta. Ja nic nie mówię, ale naprawdę się zmęczyłam tym chodzeniem w tym wietrze. Jezu, jak dobrze słyszeć ciszę. No i powiedziała. No ale nie wieje już aż tak mocno. Dzień dobry moi kochani, to kolejny dzień na Fuerteventurze i to chyba już jest 3. dzień, o ile się nie mylę, albo 4, czekajcie. Nie wiem, ja się nie czuję najlepiej, dlatego że wczoraj poszłam po tabletki na gardło, wiecie bardzo dobrze o tym, jednakże gardło mnie nie boli, za to mam katar, ale co mnie nie hamuje na to, żeby tutaj pozwiedzać dalej, ponieważ wczoraj wieczorem stwierdziłam, że pójdę sobie na drinka. No i wiecie, ja na co dzień nie piję. Praktycznie rzadko, naprawdę rzadko piję, a jak już piję, to piję whisky. Wczoraj wypiłam drinki 2, Sex on the Beach i drugi to nawet nie wiem jaki, po prostu mi zaserwowali. Także wam powiem tak szczerze, że głowa cienka. Powiem, z czym to się je na następny dzień, jestem na wakacjach, fajnie, powinnam pić, no bo dlaczego by nie? Chciałabym dzisiaj skorzystać z tego dnia, a przez to, że tak się czuję, a nie inaczej, to już mi się nic nie chce, bo się czuję fatalnie, tak szczerze mówiąc. Coś zjem i moje samopoczucie się polepszy. Taka dzisiaj stylówka, wszystko na różowo, jakieś tam taka bardzo sportowo-różowa. Ja nie lubię różowego, ale dzisiaj ubrałam się na różowo. Idziemy na dach, bo chciałabym wam pokazać, jak to wygląda. To miejsce wygląda tak, to jest jacuzzi jedno i krzesła, czy leżaki. Jacuzzi numer 2. Przepiękny widok. Dzisiaj pogoda nie jest za super, bo jest dużo chmur, kolejny jacuzzi. Dużo chmur i jest chłodno. Za to woda w jacuzzi gorąca. Naprawdę jest gorąca. Teraz obecnie siedzicie na dachu, ale te Q&A też musi być ciekawe. Też musicie siedzieć na dachu, żeby było ciekawie. I była zmiana plenera. Jaki jest zamierzony cel wakacji? Totalny restart czy głębsze przemyślenia bieżącego roku? Myślę, że to i to. Cel wakacji był taki, żeby po prostu jechać, zregenerować siły na nowy rok, przemyśleć sobie to, co było w tym roku i czego mnie to wszystko też nauczyło, ten cały rok.
bo był fatalnym rokiem, moim zdaniem. Cieszę się, że jestem tu i teraz i zaczynam nowy rozdział. Po prostu. A z drugiej strony trochę nastawić się na ten nowy rok. I stwierdziłam, że to jest właśnie to. Lecieć sobie sama, zrobić ten pierwszy krok, duży krok i rozszerzyć swoją strefę komfortu i po prostu pokazać, że osoby, które żyją same ze sobą, też mogą gdzieś tam lecieć same, nie bojąc się niczego, bo tak naprawdę jestem żywym przykładem na to, że nie ma czego się bać, a jedyne co, strach ma tylko i wyłącznie duże oczy, nic więcej. Także jak widzicie, ja mogłam, to dlaczego ty nie możesz wyjechać? Nie ma się czego bać. Moi kochani, już się lepiej czuję w porównaniu do tego, co było rano, więc idziemy na spacer. Planowałam iść na plażę, porobić kilka zdjęć, ale naprawdę tam strasznie wieje, a bluzę na razie nie chcę ubierać, bo chcę się też jeszcze trochę opalić. Idziemy przez główną drogą, za piękną parką. Zobaczcie te piękne palmy. Coś jest tego. Zobaczcie, jaka piękna uliczka. Same palmy. To jest piękne miejsce. Przepiękne miejsce, naprawdę. Trochę dalej od morza, ale dalej piękne. Zauroczyłam się po prostu, zauroczyłam się. Dosłownie szłam 5 metrów i już widzę morze, ocean, I don't know, ale widzę, więc przeszłam dosłownie jedną alejkę i ewidentnie też to czuć przez wiatr, który mnie tutaj zbija. O, lokalna policja, taka ładna, niebieska, jak w Polsce. I właśnie dlatego nie chciałam iść na plażę, bo strasznie wieje. Ale idę tylko dlatego, żeby ogarnąć sobie zdjęcia. Bo zdjęcia też muszę mieć jakieś fajne na Instagramie, na którego też zapraszam. Sandra Podłoga Sobkowiak. Chyba Podłoga, nie wiem, ale wyświetli wam się tu. Także serdecznie zapraszam do obserwacji. A tymczasem ja lecę na plażę, która już jest widoczna gołym okiem. Przy żaglówkach. Oj, ale piękno będzie. Oj, ale pięknie. Zobaczcie, gdzie się znajdujemy. Na plaży, na której byłam już wczoraj. Pewnie kilka osób mi się pewnie zapyta, dlaczego nie byłaś taka happy jak na samym początku. Bardzo mnie to cieszy i bardzo też jara mnie ten wyjazd i gdzieś tam może tego nie pokazuję aż tak jak na samym początku, dlatego że no spełniłam gdzieś tam swoje też marzenie w tym wszystkim, żeby polecieć gdzieś tam sama. Także kolejna rzecz z listy moich marzeń zostanie skreślona, ale ile można się cieszyć i gdzieś tam to podkreślać, że fajnie, że mogłam, nie wiem, wylecieć sama, czy ogólnie wylecieć w grudniu. Dzień dobry moi kochani, to kolejny dzień na Fuerteventurze. I dzisiaj moi kochani lecimy na plażę. I myślę, żeby wejść do wody, chociaż się troszeczkę boję, bo jestem troszeczkę przeziębiona jak wiecie, ale już dzisiaj jest lepiej i to chyba widać po mnie. Były 2 ostatnie dni, ja już tęsknię za domem troszeczkę, ale co nie zmienia faktu, że dalej jestem opalona, dalej jestem happy. No i to motywuje mnie, żeby dalej zwiedzać i opalać się. Także biorę ręcznik swój... Strzeliłam w twarz. Biorę swój ręcznik i wychodzimy na plażę.
A chciałam wam tutaj powiedzieć, że zakupiłam magnes, a tymczasem można wychodzić z domu. Także ręcznik i let's go! Mega się cieszę z jednej strony, bo się dzisiaj czuję o wiele lepiej. O wiele lepiej się czuję, co powoduje, że jestem mega szczęśliwa i wam muszę coś pokazać. Oprócz tego pięknego nieba, które jest dzisiaj bezchmurne, oprócz mojej energii, ekscytacji i wszystkiego, chociaż tak naprawdę nic się nie dzieje takiego, to zobaczcie. Znaczy, to nie jest piękny widok, to jest cudowny widok, moi kochani. Dobra, ponieważ mi się poprawiło i w tym momencie to widać, że jakie to piękne. Ludzie robią normalnie tutaj domki dla kotków, żeby miały gdzie sobie mieć jedzonko i spanko i pitku. Mega fajnie, że dbają o te koty. Te góry tam, które są, po prostu robią taki krajobraz, że ten tatuaż, który ja mam tutaj, to totalnie odzwierciedla, nie? Fale, góry i do olo. I tutaj mamy taką zatokę ze statkami. Jak będę mieć kiedyś taki jacht, to będę happy. To nie będę happy, to będę najszczęśliwszym dzieckiem ever. Ludzie kupują auta, a ja bym chciała jacht i dom w Hiszpanii. Takie miejsca jak to, czyli takie bunkry, nie bunkry, tutaj są spotykane cały czas. Cały czas gdzieś, jak idę gdzieś dalej, na przykład tu jest jedna plaża. Tam dalej jest kolejna plaża i tam jest więcej właśnie tych bunkrów. Dzisiaj stwierdziłam, że poopalam się trochę na plaży, a najlepsze z tego wszystkiego, że jest go tak mało, jakby przyszli i posypali tutaj tą plażę. Idziemy zobaczyć, jaka jest woda, czy jest mokra, sucha, ciepła, czy zimna, czy może letnia. No jest zimna. Jest strasznie płytko, ale jest strasznie zimno. Chyba się dzisiaj nie wykąpię. A to takie zimne takie. Do takich odważnych nie należę. Nie przerażają mnie wyjazdy solo, a przeraża mnie zimna woda. Good. Jestem na plaży. Jak jestem na plaży, to myślę, że to jest odpowiedni czas na małe Q&A. Jakie plany na dłuższe podróże? Totalnie nie planuję wycieczek. Sprawdzam, gdzie jest najtaniej, żeby polecieć i na przykład teraz był taki akcent, że chciałam lecieć gdzieś, gdzie będzie ciepło i gdzie po prostu wypocznę od zgiełku samochodów i tak dalej, a tym bardziej od tego zimna, którego nienawidzę wprost. Czy respektujesz wyjazd z osobą poznaną z internetu, z którą mniej, a więcej znasz? Szczerze mówiąc, chyba nie. Nie sądzę, żebym odważyła się lecieć z kimś, której niby znam, ale w sumie nie znam, poznaną przez internet, także no raczej bym się nie odważyła. Tym bardziej, że to są wakacje, powiedzmy, bym pojechała na weekend i bym nie dopasowała się, czy ta osoba by się nie dopasowała do mojego charakteru na wakacjach, z osobą, która was tak naprawdę męczy. No, co to za wakacje? Byście tylko myśleli o powrocie do domu. To jest świetnie. Przez piaski, doliny, a ogólnie przez piaski. Tutaj jest taka plaża. W ogóle przeszłam z poprzedniej plaży, z mojej tej plaży, żeby tutaj dojść. Leci samolot. My kierujemy się dalej do tego domku. Czy to jest restauracja? Chyba mi się wydaje, że restauracja jakaś albo bar. Ale idziemy zobaczyć, jak to ogólnie wygląda. There's no time to waste when it's 100 degrees. Fale są nieziemskie, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że przed chwilą ratownik gwizdał na 2 ludzi. I jeśli będziecie na jakichś wakacjach, to ostrzegam, naprawdę słuchajcie się ratowników, bo byłam ostatnio z dziewczynami na wyjeździe i
dwójka ludzi się prawie potopiła. W ostatniej chwili weszli na kamienie, nie? Pamiętajcie, że żywioł wody i wiatru to nie są przelewki i woda naprawdę potrafi zabić człowieka, nie jednego zabiła już, więc naprawdę uważajcie na siebie. Niesamowite. Jak mnie chlapnie zaraz, to też będzie to niesamowite. Ale jaka piękna woda, zobaczcie jaki turkus w ogóle. Niesamowite. Moi kochani, ale żeby nie było, że wam nie mówię, wszędzie w moim mieście przede wszystkim, na Fuencie, bo nie wiem jak w innych, ale tutaj na każdym kroku są hulajnogi, które można sobie wypożyczyć przez aplikację. I wszędzie są drogi zrobione na rowery, właśnie na hulajnogi, także jak macie chętkę, bierzcie, korzystajcie. Ale powiem wam szczerze, że kocham tą ciszę, która tutaj jest. No teraz jadą samochody, ale i tak jest tutaj taka niesamowita cisza, że to jest po prostu jedno wielkie nieporozumienie. Jakie auto? No i tak jak mówiłam, drogi są też zrobione dla rowerzystów na hulajnogi. Także śmiało chwytaj hulajnogę i jedź przed siebie. Pięknie tu. Kiedyś zamieszkam w Hiszpanii. Ale z drugiej strony, właśnie, z drugiej strony, fajne jest podróżowanie do miejsc, w których się bardzo, wiecie, nie mieszka. Myślę, że jakbym tu mieszkała i musiała normalnie pracować i tak dalej, to już by nie było tak fajnie. To już by mi się nudziło, dalej bym podróżowała. Bo kocham podróże. Tu jest pełno wiewiórek. One się teraz kryją. Zobaczcie, ile tu biega. Zobaczcie, jak one tutaj biegają. Wszystkie. Odejdę, żeby po prostu już się nie bały. O, jak przelatują, zobaczcie. To jest niesamowite, ile tutaj ich jest. Tutaj w tych krzakach wszystkich tam. O matko. Ojeju. Odważne, strasznie odważne zwierzątka. Coś niesamowitego. Nie chcę być za głośna tutaj, no bo nie o to chodzi, żeby je straszyć. Patrzcie, one się po kanałach chowają. Tu macie kolejny, który ładnie sobie siedzi. No, tutaj po kanałach się chowają. Ciekawe, dokąd te kanały prowadzą. Ale no to jest niesamowite w ogóle, że tyle wiewiórek w jednym miejscu chodzi w miejscu, no i wiesz, właśnie, można je spotkać w miejscu, które nie jest takie zaludnione, powiedzmy, przez ludzi. Zobaczcie, że to jest jedna droga i tu, gdzie tam jest, nie można wyjechać samochodem, jedynie tam, ale no tutaj przeważnie nikt nie jeździ, więc one są, chyba czują się tutaj po prostu bezpiecznie. Te drzewka, co tutaj są, są cały czas nawadniane, przez co po prostu one mają też możliwość napicia się tej wody, więc pewnie to ich tutaj też trzyma, że mogą sobie pić na spokojnie tą wodę. Niesamowita. Znaczy w Anglii ogólnie też widziałam wiewiórki, które normalnie podchodzą do człowieka, ale te wiewiórki naprawdę były świetne. Dzień dobry moi kochani, w dniu 5 naszej wycieczki po Fuerteventurze, ponieważ dzisiaj nie ma wiatru, praktycznie. Zobaczcie, że nawet nie ma fal, co powoduje, że stwierdziłam, że wam pokażę jeszcze raz
ten sam punkt, który pokazywałam wam w pierwszy dzień. Ale niestety, że były wiatry i wielkie fale, to nic tam nie zobaczyliście, a chciałabym, żebyście zobaczyli, co tam naprawdę ciekawego kryją te fale tak naprawdę. Rozleniwiałam się w jacuzzi od samego rana. No i dzisiaj tak stwierdziłam, że dzisiaj będzie taki luźniejszy dzień, bez żadnego skakania, łażenia i nie wiadomo czego. Ja wam powiem, że tak jak mi pisali niektórzy z was, że to będzie mój najlepszy wyjazd i rzeczywiście tak jest. Kurczę, jednak życie w single jest zajebiste. Ale moi kochani, survival. Proszę Państwa, jesteśmy. Ale piękne miejsce. O, jaki wielki krab, jak się przestraszyłam w ogóle. Pierwszy raz widzę w życiu kraby. Duże robaki, że tak powiem. Takie nazwy. O, widzicie jak się ruszają? Wielkie czerwone kapiska się chowają. Nie lubię takich rzeczy, bo wiem, że mogą dziabnąć. A ja nie lubię, jak coś dziabie. Boję się, że jest ich tutaj więcej, tylko ja ich po prostu nie widzę. Jak mi wyskoczy, to zabiję się tutaj na tych kamieniach. Jesteście gotowi? Na pewno bym żałowała, gdybym nie weszła, nie sprawdziła jak tu jest. Na pewno jest przyjemna woda. Pierwsze pływanie w oceanie, w morzu i w takim miejscu. Niesamowite. Opłacało się, więc jeśli tu będziecie, wbijajcie do tej wody, bo naprawdę jest świetna. A ja ubieram buty, ubieram siebie i lecę dalej. Ogólnie wam powiem, że jestem w szoku. Tyle ile ja widziałam tutaj osób, Polaków ogólnie teraz spotkam. Niesamowite jak dużo osób. Nie jedz tego, słodziaku! To jest papier! Tego się nie je! Wiewióry w gaciach mam! Słodziaku! Biedna wiewiórka papier je. Jak jej wytłumaczyć, że papieru się nie je? Ekologicznie. Także tak, dużo Polaków. Ja jestem aż ogólnie w szoku, czy Polacy wylatują typowo tak na zimę? Czy jak to wygląda? No bo ja na przykład teraz wyleciałam, bo to było moje gdzieś tam marzenie, żeby wylecieć w zimę. A co z tymi ogólnie z Polaczkami? Czy oni tak wylatują, bo to też jest gdzieś tam marzenie? Weźcie się odezwijcie proszę w komentarzach, jak to jest. Czy to tak po prostu jest, że nie chcecie siedzieć w tej zimnej Polsce, czy tam w Anglii, czy gdzie tam mieszkacie? Jezu, jak mi teraz chłodno i jestem cała mokra. Ale naprawdę świetna woda ogólnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Nie sądziłam, że się odważę skoczyć do tej wody. A tu taka niespodzianka. I żałuję, że dopiero w ostatni dzień to zrobiłam. I że nie przyszłam na przykład wczoraj. Zawsze tak jest, nie? Że jak się jedzie gdzieś na wakacje, to potem się żałuje, że czegoś nie zrobiła, bo się robi już w ostatni dzień i tak się potem żałuje, że nie poszło się wcześniej. No, ja tak mam na każdych wakacjach. Ale trzeba pamiętać, że jednak
spełnia się też inne rzeczy w tym czasie, nie? Dobra. Moi kochani, ja już wracam do hotelu, porobiłam kilka zdjęć i stwierdziłam, że już czas wracać. Mamy godzinę, moi kochani, 3. To jest odpowiedni czas, żeby po prostu wrócić, położyć się i jeszcze się poopalać w ten ostatni piękny dzień. Moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie i mam nadzieję, że do następnego filmu na moim kanale. Mówiła do Was Sandra Sówkowiak. Cześć!